Just where he was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merge and change, but your face remains the same. Swallows will be here by dawn, and when we're finally sober, they'll be gone. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. I Nuri, oczywiście. Znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Gevaş, oddalonej od Erciş o około 130 km, ale nadal jesteśmy w prowincji Van, nad jeziorem Van. No i miejsce jest wyjątkowe, jesteśmy tutaj pierwszy raz i cieszę się, że udało nam się przyjechać, bo z tego co tutaj obserwuję, no to w samą porę. Gdybyśmy się spóźnili jeszcze trochę, to już by było po wszystkim, ale do rzeczy. Jesteśmy w wiosce o nazwie, zapomniałam tej nazwy. Dilmetaş. Dilmetaş. I tak właściwie to jesteśmy na cmentarzu, zaraz to zobaczycie. I jest tutaj taka, no nazwijmy to łąka, takich dziwnych kwiatów. Te kwiaty nazywają się po turecku ters lale, czyli dosłownie tłumacząc odwrócone tulipany. No jak widać, zresztą po wyglądzie tych kwiatów odpowiednia nazwa. I są one kwiatami, które naturalnie rosną właśnie w regionie wschodniej Turcji. Najwięcej w prowincji Van, Hakkari i Şırnak. I oczywiście może się zdarzyć tak, że wy widzieliście już te tulipany w jakimś innym kraju, może nawet w Polsce, może nawet ktoś z was ma je we własnym ogrodzie. Jeśli tak, to dajcie znać. Ale tutaj rosną one naturalnie, na dziko, nikt ich tutaj nie posadził. Ten rodzaj tulipanów ma bardzo silne cebulki, odporne na różną pogodę, więc ani nie zmarzną, kiedy jest bardzo sroga zima, a wiecie, że tutaj we wschodniej Turcji takie zimy się zdarzają, ani też nie wyschną, jeżeli jest okres suszy, co też tutaj jak najbardziej się zdarza. I w momencie, jak już ta cebulka wypuści kwiaty, to rosną one na wysokość do 75 cm i każdy z tych tulipanów ma około 6 główek kwiatów. No i tak jak wspomniałam, to już jesteśmy tutaj na ostatnią chwilę, dlatego że w momencie, jak te tulipany zakwitną, to kwitną tylko przez 15 dni, a później wysychają. No i niestety my już trafiliśmy na taki czas, że one nie są w najlepszej formie, no ale jeszcze zdążyliśmy. Jak przygotowywałam się do tego odcinka i szukałam informacji na temat tych kwiatów, to natrafiłam też na bardzo ciekawą legendę, według wierzeń chrześcijańskich. Mówi się, że jak Jezus Chrystus został ukrzyżowany i Matka Boska za nim płakała, to w miejscu, gdzie spadły jej łzy, wyrosły właśnie te tulipany. I są one do tej pory symbolem żałoby, rozpaczy. No i zobaczcie, jak to się wszystko zgadza, bo tutaj tak naprawdę jesteśmy na cmentarzu, zaraz wam pokażę. I właśnie na cmentarzu te kwiaty wyrosły tak naturalnie. Widzę, że jest też żółta odmiana, chociaż większość ich jest tutaj czerwonych. Ten tutaj jest bardzo ładny i bardzo wysoki. Pokażę wam całego dokładnie. Zobaczmy, jak wygląda od spodu. Skoro jeszcze ładny, rozkwitnięty wygląda tak,
To tak pewnie wygląda wyschnięty. Zobaczcie. Tu jest aż 6. No. Właśnie tak czytałam, że do 6 główek mają, ale nie zawsze mają 6. Teraz magia. Woda. Czy to nie jest niesamowite? Symbol żałoby, symbol rozpaczy rośnie naturalnie na cmentarzu. I jeszcze te kwiaty, no dosłownie płaczą, sami widzieliście. Kapie z nich taka woda jak łzy. Coś niesamowitego, ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. Zobaczcie, tutaj jest właśnie cmentarz. I wszędzie przy grobach rosną te kwiaty. Jak widać, to miejsce przyciąga fotografów. Wcale się nie dziwię. Zobaczcie, sporo ludzi się zebrało. Robią zdjęcia. Ostatni dzień przed całkowitym lockdownem. Wszyscy korzystają. Przy okazji zobaczcie, jakie tutaj wspaniałe widoki, bo jesteśmy na takim wzniesieniu. I tutaj cały czas jeszcze rozciąga się cmentarz. W oddali domy, pola i góry. Pięknie to wygląda. No, zdążyliśmy w samą porę. Zobaczcie, jaka teraz wycieczka idzie. Już by było trudniej wszystko nagrywać w tłumie. Zobaczcie, stąd widać wyspę Akdamar, na której ostatnio byliśmy wam pokazać kwitnące drzewa migdałowe. To tam. Tutaj na dole oczyszczają wełnę. No dobrze, będziemy już tutaj kończyć tego vloga, bo czas ruszyć w drogę powrotną do domu, żeby zdążyć przed tym nieszczęsnym lockdownem, o którym wam mówiłam w ostatnim filmie. Prawda, kierowco? Tak, ja muszę prowadzić jeszcze dużo kilometrów. Spodziewam się, że będą dzisiaj korki, skoro ostatni dzień wolności. Będą. No dobrze, no to kończę. Ale wiecie co, naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam to zobaczyć, że miałam jeszcze okazję. Bo nie wiem, jak długo jeszcze tutaj będziemy. Może to już nasz ostatni rok. Nie będzie więcej okazji. Ale słuchajcie, dajcie mi znać, czy widzieliście kiedyś takie tulipany? A może właśnie ktoś z was ma w swoim ogródku. Piszcie koniecznie w komentarzach. A my widzimy się znowu za tydzień. Do zobaczenia. Görüşürüz.